Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj mam dla Was komentarz, przegląd, wspomnienie koncertu, na którym byłam w środę, czyli 21 czerwca i to było spełnienie moich dziecięcych, można powiedzieć, marzeń, bo byłam na koncercie Red Hot Chili Peppers w Warszawie na PGE Narodowym. Kiedy Red Hoci ogłosili, że będą w Polsce, to wiedziałam, że muszę tam być, bo to, tak jak już powiedziałam, spełnienie moich dziecięcych marzeń. Nie lubię mówić, że ktoś jest moim ulubionym zespołem, bo trudno to tak wydzielić, bo naprawdę lubię bardzo dużo zespołów, no ale jeśli miałabym wymienić 3 ulubione, no to Red Hoci na pewno byliby jednym z tych zespołów. I pierwsze takie moje spostrzeżenie, jak jechałam do Warszawy, bo dojeżdżałam pociągiem, to było to, że miałam wrażenie, pół pociągu jechało na ten koncert, a później na ulicach Warszawy też miałam wrażenie, że pół Warszawy zmierza na ten koncert. Wszyscy mieli koszulki z logo Red Hot Chili Peppers. Oczywiście można też było kupić merch przed koncertem. Tutaj macie przebitkę, jak wyglądały ceny. Ja niestety nic nie kupiłam, ale była taka możliwość i te rzeczy naprawdę wyglądały bardzo fajnie. Wiem, że dużo osób się skusiło z tego, co widziałam. Dojazd na stadion oczywiście był bezproblemowy, kolejka też, ludzie ustawili się w miarę sprawnie, chociaż ja byłam pod PGE Narodowym jakoś 2 godziny przed wejściem, 1,5 godziny przed otwarciem bram, które było o 17. I no, kolejka była już spora przy tej bramie, przy której ja się ustawiałam. I ku mojemu zaskoczeniu, bo nie spodziewałam się takiego czegoś, jak otworzyli bramy i sprawdzili bilety, no to niektórzy biegli do wejścia. Biegli i później, no oczywiście, żeby zająć jak najlepsze miejsce na płycie, to zrozumiałe. Ja stałam, myślę, dosyć blisko, widziałam sporo, słyszałam dobrze, ale o tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Aha, można było sobie oczywiście kupić na Narodowym jedzenie, picie. Ja trochę w obawie, że nie wytrzymam tak długo, no bo o 17 byłam już na stadionie, a Red Hoci mieli wejść dopiero o 20:45. W obawie, że no nie wytrzymam tak długo bez picia, no to kupiłam sobie wodę za 10 zł. No ale tak jest na koncertach już, także woda kosztowała 10 zł, piwo z tego co słyszałam 19 chyba, ale nie mam pewności. W każdym razie dużo osób się skusiło na to, także no, jak widać to się sprzedaje. Po zakupie biletu stwierdziłam, że może trochę poczytam w zasadzie o PGE Narodowym i o koncertach, jakości koncertów tam, bo słyszałam, że nie jest najlepiej z tym, ponieważ no, obiekt ten nie jest przystosowany do koncertów. Jest to obiekt, myślę, typowo sportowy, więc akustyka tam nie jest dostosowana do koncertów i to jeszcze, powiedzmy, cięższych brzmień. To już tym bardziej, bo słyszałam, że na przykład na koncercie AC/DC było nieciekawie. Więc trochę się obawiałam, że pójdę na koncert, zobaczę swoich idoli, ale ich nie usłyszę, a to przecież po to, żeby ich słyszeć głównie tam poszłam. Ja ze swojego punktu widzenia, czyli z płyty, dosyć blisko sceny, mogę powiedzieć, że było naprawdę w porządku, jak na Narodowy. Też chciałabym tutaj zaznaczyć, że wydaje mi się, że krytyka Narodowego i tych koncertów tam to jest już u nas tak trochę dla zasady, bo czytałam sporo artykułów na ten temat i no wiele było naciąganych, naprawdę nie wiem jak na trybunach, ale na płycie było z akustyką naprawdę w porządku. Plus jeszcze czytałam, że była tam powódź, nie wiem na jakim stadionie byliście, ale nie było tam powodzi i nie było tam studni narodowej. Była lekka kałuża, bo właśnie pojawił się deszcz, ale dużo osób było przygotowanych na to i włącznie ze mną wyjęliśmy sobie po prostu płaszcze przeciwdeszczowe, takie zwykłe foliowe i zabawa była przednia, także nie było żadnego problemu. I tak, może skoro już mówiłam o jakości dźwięku, to przejdziemy przez supporty, bo właśnie tak się zdarzyło, że pierwszy support, czyli The Mars Volta, mieli, mam wrażenie, najgorszą jakość dźwięku, bo rzeczywiście nie będąc zaznajomioną z muzyką tego zespołu,
Ja nie rozumiałam ani słowa, które wokalista tego zespołu śpiewał, niestety. A wydaje mi się, że mieli fajny repertuar, mieli bardzo dużą różnorodność instrumentów, bardzo ciekawą, taką dosyć egzotyczną, bym powiedziała. Także ogólny występ wydaje mi się był bardzo na plus, natomiast no wokalisty to ja nie zrozumiałam. I to była wina jakości dźwięku po prostu na Narodowym. Natomiast później, kiedy pojawił się Iggy Pop, i który rozruszał bardziej, można powiedzieć, publiczność, bo Iggy Pop wystąpił z utworami takimi jak I Wanna Be Your Dog albo The Passenger. Kiedy zaczął śpiewać Passenger, no to cały stadion śpiewał po prostu. I przy Iggy Pop jakość dźwięku już była naprawdę zadowalająca, można było usłyszeć, co mówi wokalista. W ogóle policzył ktoś, ile razy Iggy Pop powiedział I love you baby. Także na Iggy Pop naprawdę wszyscy już się bardzo dobrze bawili, rozruszali. I w sumie punktualnie, w miarę o 20:45 na scenie pojawili się Red Hot Chili Peppers. Co było zaskoczeniem? Antoni miał na nodze usztywniacz, na lewej zdaje się, więc no, znany jest ze swoich wygłupów na scenie, no tutaj nie mógł aż tak energicznie tańczyć, natomiast dawał z siebie wszystko. Koncert zaczął się improwizacją Chada, Flea i Johna. I później zaczęli utworem Around the World z albumu Californication. Ogólnie mam wrażenie, że cały koncert wprawił mnie w bardzo dobry nastrój. W zasadzie cały koncert po prostu uśmiechałam się od ucha do ucha, zwłaszcza widząc na scenie interakcje członków zespołu, zwłaszcza uśmiech Johna. Nawet mam tutaj w albumie Unlimited Love, jak się go otwiera, to tutaj jest, no spójrzcie. No spójrzcie na ten uśmiech. Przeserdeczny naprawdę. Także cała interakcja między zespołem była naprawdę przesympatyczna. Rozmawiali też z nami. Widać, że ten skład to jest dusza Red Hot Chili Peppers i naprawdę w tym składzie są bezbłędni. No i to, co też chcę podkreślić, to jest to, że oni mają ponad 60 lat, oprócz Johna, a naprawdę Chad jest bezbłędnym perkusistą. Chad daje Chadu
Frusciante też pokazał się jak najlepiej ze strony wokalnej, bo zaśpiewał Dream Boy, Dream Girl i to też było imponujące, co możecie zobaczyć na filmie. Też harmonia i chemia, jaka zachodzi między Flea i Johnem, kiedy grają, to jest, dla mnie to jest niesamowite i to mnie od lat zaskakuje, imponuje i po prostu wywołuje uśmiech na twarzy. Red Hot Chili Peppers są takim zespołem, który od lat po prostu jakoś porusza na swój indywidualny, wyjątkowy sposób. I moim zdaniem w Warszawie też to pokazali, że nadal to potrafią. Oczywiście zespół się zmienia, no bo gdyby się nie zmieniał, to nie byłoby rozwoju, to jest normalne. Oni też się starzeją, też dojrzewają, też się zmieniają, więc zespół tak samo, ale no taka jest z kolei rzeczy, ale nadal to potrafią, nadal jest ta magia i ja jestem super zadowolona, że mogłam tam być, że mogłam ich zobaczyć na żywo, że mogłam ich usłyszeć. I to było spełnienie marzeń. Setlista zawierała 17 utworów, z czego 2 były na bisie. No, zaśpiewali bardzo popularne utwory. Around the World, tak jak już mówiłam, Californication, Other Side, Snow, The Zephyr Song, czyli te utwory, które wszyscy znają. Zagrali także Black Summer i Here Ever After z albumu Unlimited Love. I zagrali też Eddie z albumu Return of the Dream Canteen. No a poza tym bardzo dużo osób cieszyło się, że zagrali She's Only 18. Ja bardzo się ucieszyłam, że zagrali Don't Forget Me. To jest przepiękna piosenka, zwłaszcza linia basowa jest po prostu... Na bis zagrali I Could Have Lied i Give It Away, także pożegnanie było bardzo z przytupem. No, było mi bardzo szkoda, że koncert się skończył, bo te niecałe 2 godziny minęły bardzo szybko, także mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję zobaczyć Red Hot Chili Peppers na żywo. I jeszcze dla fanów zespołu myślę, że w większości pewnie już czytaliście, jeśli lubicie Red Hot Chili Peppers, ale mogę Wam polecić 2 książki, które są o członkach zespołu, czyli Acid for the Children od Flea i Bliznę od Antoniego. Aczkolwiek nie wiem jak z dostępnością Blizny, ponieważ ja czekałam na dodruk, żeby ją zakupić. Natomiast no, jest warta, jeśli ją dorwiecie na przykład na jakimś kiermaszu albo na taniej książce, to bardzo polecam obie przeczytać, bo to są książki, przy których człowiek się śmieje, wzrusza, przeżywa to razem z członkami zespołu, więc naprawdę warto poznać ich historię z tej strony także, bo ich życie jest naprawdę burzliwe, pełne przygód, pełne wzlotów i upadków i warto jest też poznać artystę, zwłaszcza jeśli to jest Wasz ulubiony artysta, od tej strony.
Także ja koncert uznaję za bardzo udany, tak jak powiedziałam, spełnienie marzeń. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego.